Dzisiejsze wydarzenie to wybór zespołu, który dołączy do grona laureatów bardzo prestiżowego programu akceleracyjnego Incredible, realizowanego przez Project Investments. Program, z którym my bardzo mocno współpracujemy i który ma wartości, które przyświecają również naszym wartościom, czyli przede wszystkim wspieranie polskich spółek technologicznych, wspieranie w rozwoju oraz promocja tych spółek. W tym roku po raz pierwszy będziemy prezentować Państwu spółki, które są akcelerowane w dwóch miejskich programach: Spark Startup oraz miejskiego programu akceleracyjnego Startups Powered by Invest in Łódź. Ale ja chciałabym powiedzieć o TME tak trochę bardziej od siebie i w zupełnie innym ujęciu. Mam okazję współpracować z firmą od 3 lat i widzę, że jest to firma, która niezwykle angażuje się również w działania edukacyjne na całym świecie. Firma, która rozumie potrzeby osób ambitnych. Mogę Wam zagwarantować, że członkowie zarządu zawsze mają czas na to, żeby spotkać się z zespołem startupowym, żeby wysłuchać, żeby dać swój feedback i żeby, jeśli jest tylko takie możliwe, zaproponować swoje zaangażowanie. Jest to inicjatywa, której geneza rozpoczęła się jakieś 1,5 roku temu pomysłem i inicjatywą Adama Kuczyńskiego, który poprosił o to, abyśmy zebrali grupę ekspertów w temę i stworzyli taki zespół interdyscyplinarny, który będzie właśnie rozpoznawał to, co się dzieje na rynku sztucznej inteligencji, zarówno pod względem takim technicznym, technologicznym, jak i prawnym, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa zaimplementowania niektórych rozwiązań u nas. Jesteśmy bardzo chętni, żeby zarówno wspierać, jak i wymieniać się tym doświadczeniem, stwarzać tą przestrzeń, ponieważ wierzymy, że tutaj wspólnie możemy zmieniać zarówno branżę, jak i działać na rzecz tutaj rozwoju miasta. Polska nie kojarzy się z energetyką odnawialną, tylko ze śladem węglowym, więc my to postanowiliśmy zmienić. Od 4 lat rewolucjonizujemy tą branżę poprzez urządzenia IoT, aerodynamiczne dodatki do turbin wiatrowych. Liczy się dobry team, liczy się jaką ścieżkę, jakie osiągnięcia już ten startup ma, czyli taka trakcja, jaką trakcję przeszedł, jakie ma perspektywy na finansowanie, czy ten pomysł, który akurat wyszedł, czy to nie jest takie zbyt surrealistyczne R&D, czy to R&D służy dalej wdrożeniu. Także jest wiele elementów, o które będę pytać dzisiaj. Kupujemy coraz częściej, coraz bardziej takie codzienne rzeczy, powtarzalne. I chodzi o to, że każdy sklep ma doskonały proces zakupowy i my tego nie chcemy burzyć. My chcemy sprawić, żeby to, co te sklepy produkują, a produkują tysiące maili o każdej zmianie statusu zamówienia. I my w gąszczu tych zamówień stajemy się ślepi na naprawdę ważne rzeczy. I właśnie tu wchodzi When You Buy. Jestem pasjonatem startupów też, no ale passion for passion is nothing, czyli trzeba też, jak coś się lubi, po prostu mieć jakiś cel i coś trzeba zrobić z tym, co nie? Dla mnie Polska jest najciekawszy kraj teraz w tym momencie, bo bardzo dużo mentalności jest entrepreneur. I jest jeszcze te ludzie, którzy chcą coś mieć, chcą zmienić swojego życia i to jest super. Czyli revenue, klient i na co zwracasz jeszcze uwagę? Model, który być skalowany na całą Europę, a nie tylko lokalnie. No, udało się wzbudzić taki entuzjazm w jury. Uznaliśmy, że chcielibyśmy w szczególny sposób docenić wszystkich tych, którzy się zaprezentowali, świetnie przygotowali. Poziom był bardzo wyrównany i bardzo wysoki. Więc... I nasi wygrani. To na czym polega ta innowacja? To właśnie chodzi o tą krew, tak? Żeby ona płynęła w momencie, kiedy mamy zabieg klasyczny, aby nie walczyć z czasem w przypadku operatora, bo operator musi się skupić na prawidłowości wykonania procedury. Wpływamy się proksymalnie, dystanie, igłami i dzięki temu operator ma przepływ, który uzyska w tym strzyjnej, a dodatkowo ma czas na to, aby prawidłowo tą prezentację przeprowadzić. Jest też bardzo duży problem z utrzymaniem ukrwienia nie tylko w czasie operacji, ale po jakichś warunkach specjalnych, bojowych, gdzie trzeba naprawdę ratować nie tylko życie pacjenta, ale również trzeba ratować jego sprawność po wyzdrowieniu. Myślę, że jakość projektu była bardzo ciekawa. Te projekty, część już była na takim etapie, że działający produkt, przychody. Mieliśmy startupy te, które są z działającym produktem i te, które są w fazie bardzo blisko, mają dużo konsultacji i pomysłów. Natomiast rozpiętość, ale i jakość startupów była bardzo, bardzo ciekawa.
Czym jest Avanok i skąd jest Avanok? Jesteśmy młodą, dynamicznie rozwijającą się spółką technologiczną. Działamy pod patronatem TME. Zajmujemy się świadczeniem usług intralogistycznych, właśnie projektowaniem centrów logistycznych, pomocą w wyborze maszyn, technologii, ale także projektowaniem i wytwarzaniem własnych maszyn, które już mamy w oferowanym przez nas parku maszynowym. Gościmy dzisiaj, proszę Państwa, w najnowocześniejszym magazynie komponentów elektronicznych na świecie. Firma TME w swojej ofercie ma ponad 950 000 produktów. Dziennie wychodzi ponad 6 000 paczek. Zatrudnienie w firmie to ponad 1500 osób. Roczny przychód firmy to blisko 1,5 miliarda złotych. Nie bójmy się technologii. Gdyby TME nie zainwestowało w technologię, to dzisiaj byśmy byli daleko, daleko za naszą konkurencją, a dzięki tej technologii jesteśmy, mam wrażenie, że w wielu miejscach przed.